O włoskim miasteczku Bari, położonym w prowincji Apulia, naczytałem się w książkach o królowej Bonie i nasłuchałem od przyjaciół. W związku z tym postanowiłem tutaj przyjechać. Ponieważ loty z Warszawy są szybkie i tanie, to założyłem piękny i budżetowy wyjazd. No i jeżeli chodzi o piękno, to wszystko się udało. Ale jeżeli chodzi o koszty, to nieco się przeliczyłem. Rozpocznę od tego, że ku mojemu zdziwieniu nie mogłem znaleźć żadnego hotelu w rozsądnej cenie. Hotel, który był dostępny i na który się zdecydowałem, czyli Excelsior, na swojej stronie miał cenę wyższą niż ta oferowana przez jeden z portali rezerwacyjnych. W związku z tym napisałem do hotelu z pytaniem, czy będą w stanie tę stawkę wyrównać. Odpisali, że niestety nie, ale że zachęcają do rezerwacji bezpośredniej, bo wówczas dostaniemy ładny pokój i dodatkowe benefity, na przykład darmowy minibar. No i oczywiście na taką rezerwację bezpośrednią się zdecydowałem. Po pierwsze, aby wesprzeć hotel, a po drugie, oczywiście z pazerności na ten darmowy minibar. Ale jak to mawiają, chytry 2 razy traci. W sumie to rozpoczęło się dosyć miło, bo lobby hotelowe przedstawia się bardzo sympatycznie. Co więcej, goście zapraszani są na welcome drinka od godziny 18. W związku z tym tak naprawdę teoretycznie nie byłoby na co narzekać, ale pamiętajmy o tym, że nie mieszkamy w lobby hotelowym, tylko mieszkamy w pokoju. Na te prezentują się, wydaje mi się, że mało adekwatnie do tego, co widzimy w hotelu na początku. Hotel opisany jest na stronie jako komfortowy hotel w sercu Bari, czekający na swoich gości z jasnymi i przestronnymi pokojami. Z tą przestronnością to ja bym nie przesadzał. Podobnie jak z komfortem, bo mój pokój jest pokojem podstawowym, czyli mamy tutaj łóżko, 2 stoliki nocne, biurko z fotelem, telewizor i szafę. Trzeba przyznać, że jest czysto, ale jednocześnie czuć zużycie materiału, bo nawet w panelach podłogowych są spore szpary, w związku z tym nie ma się nad czym rozwodzić. Ponieważ dostaliśmy pokój na 7., najwyższym piętrze, to pomyślałem sobie, super, jest szansa na jakiś widok. No i widok jest jakiś, a dokładnie na blokowe podwórze, które w swojej wyjątkowej urodzie powoduje, że czuję się, jakbym patrzył na wyludniony więzienny spacerniak. Ażby się chciało opić ten genialny wybór czymś z tego reklamowanego darmowego minibarku hotelowego. I wiecie, co tam jest? 4 butelki wody mineralnej. Doskonały wybór. I za tę perełkę zapłaciłem 168 euro za dobę. Ale coś mi mówi, że musi być jakiś powód tak wysokiej ceny. Okazało się, że wysoka cena hotelu nie była przypadkowa. Nie wiedzieliśmy, że trafiliśmy do Bari podczas największego święta, czyli fiesty świętego Mikołaja, upamiętniającej przeniesienie jego relikwii z Myry do Bari. Miasto z godziny na godzinę wypełniało się turystami i atrakcjami.
Czas na śniadanie i rozpoczęcie dnia. Ten pierwszy posiłek jest w hotelu serwowany w restauracji na poziomie 0 pomiędzy godziną 7 a 10. Ma formę bufetu ustawionego w literę U. Po prawej stronie mamy rzeczy wytrawne, takie jak pomidory z mozzarellą, wędliny, sery, bemary z jajecznicą i bekonem. Po lewej stronie jest sekcja słodka ze sporym wyborem ciast, a po środku owoce i płatki. Przesympatyczne panie roznoszą kawę i herbatę. W związku z tym teraz nieco kalorii i czas zwiedzać. Nie będzie to z pewnością taki typowy odcinek hotelogii, bo sam hotel oprócz noclegu i wyżywienia nie ma wiele więcej do zaoferowania. Nie ma tutaj ani strefy spa, ani strefy relaksu, jest tylko nieduża siłownia. Ale ze względu na swoją świetną lokalizację w okolicach dworca jest idealną wręcz bazą wypadową. W związku z tym, jeżeli chcecie sprawdzić, co można zobaczyć dookoła Bari, to zostańcie ze mną. Lecce ze względu na swoją barokową architekturę uznawane jest za jedno z najpiękniejszych miast położonych na południe od Rzymu. Od Bari dzielą je dosłownie 2 godziny pociągiem, w związku z tym warto sobie tego typu wycieczkę zafundować. Polignano a Mare jest dosłownie 30 minut pociągiem od Bari i to powinien być punkt obowiązkowy podczas pobytu w tym regionie. Samo miasteczko jest przepiękne, ale warto tutaj przyjechać między innymi również dla tej przepięknej zatoczki z genialnym widokiem. W Monopoli kończę moją przygodę z Apulią, ale na zakończenie powiem Wam jedną rzecz. Napisałem maila do hotelu i odpisali, że w związku z moimi zastrzeżeniami obniżą mi cenę pokoju do 130 euro. Był to bardzo miły gest. Ja wiem na pewno, że do Bari i do Apulii wrócę. Nie jestem tylko i wyłącznie przekonany, czy do tego hotelu.